Siema, tu Wahacz. Grono chińskich producentów samochodów na naszym rynku wzbogaciło się w sierpniu o kolejnego przedstawiciela, czyli markę Bestune, która oferuje na start 3 modele. Na krótkich pierwszych jazdach nie miałem możliwości przyjrzeć się odpowiednio każdemu z nich i dlatego na tym filmie skupiłem się na najmniej typowym moim zdaniem liftbacku nazwanym B70, bo reszta gamy składa się z wszędobylskich SUV-ów, przy czym o nich również wspomnę na koniec. Przechodząc już do B70, to samochód oferowany jest w dwóch wersjach: Business za 119 900 zł i Elegance za 139 900 zł, które różnią się silnikiem i kilkoma elementami wyposażenia, ale nie wyglądem nadwozia i ono za każdym razem prezentuje się moim zdaniem naprawdę stylowo i ciekawie, z nieprzyciężką linią boczną i wyrazistymi oraz miłymi dla oka detalami, chociażby spukłymi światłami. Samochód ma 485 cm długości i 184 cm szerokości, zatem zahacza o terytorium np. Skody Superb. Rozwijając temat różnic w silniku, to w podstawie dostajemy jednostkę benzynową 1.5 160 koni, a w droższej odmianie 2.0 218 koni. Co ciekawe, 1,5-litrowa benzyna jest wspólną konstrukcją z Volkswagenowym 1.5 TSI, tylko z innym producentem skrzyni. Z kolei 2-litrowa benzyna jest konstrukcją, za którą odpowiadają już Chińczycy. W trakcie premierowego spotkania mogłem pokonać tylko krótkie dystanse tym samochodem i w jego układzie napędowym zwróciła moją uwagę ostra reakcja na wciskanie gazu, nawet nie aż tak intensywne. W połączeniu ze sporą mocą silnika było to aż zaskakujące czasami i moim zdaniem nie do końca potrzebne przy normalnej jeździe, chociaż z drugiej strony na pewno nie ma co tu się obawiać o ciężałości w przyspieszaniu. Może to wynikać z tego, że aktualne egzemplarze nie mają jeszcze homologacji europejskiej, a dopuszczenie jednostkowe i w przyszłym roku dopiero się to zmieni, wtedy może też europejskie normy zduszą trochę silnik. Na razie naprawdę czuję się w nim 218 koni i jeździło mi się ok, skrzynia też nie szarpała, a dźwięk benzyny był z grubsza neutralny. Gdyby była ona jeszcze rzadziej wkręcana na wysokie obroty, silnik mniej zwracałby na siebie uwagę. Pierwsze wrażenia dotyczące właściwości jezdnych też można podsumować słowem OK, bo auto ma dosyć lekko pracującą kierownicę, ale przyzwoicie bezpośrednio reagującą, a przez niskie nadwozie jest także dosyć stabilne na drodze. Nie ma tutaj niczego wyrazistego i jest to jeden z tych modeli, którymi po prostu można na luzie dotrzeć do celu i nie myśleć za bardzo o tej podróży i nie jest to moim zdaniem nic złego. We wnętrzu dostaje się również odpowiednio elegancki według mnie projekt pasujący do większego auta. Jakość materiałów wypada dobrze, mamy tutaj w najbardziej eksponowanych miejscach tworzywa o przyjemnej fakturze, w większości miękkie, które nie sprawiają wrażenia tanich, nie jest to może segment premium, ale nic nie razi w oczy. Problematyczne aktualnie jest za to łączenie telefonu z samochodem, bo jeśli ktoś nie chce zwykłego Bluetooth, a chce mieć projekcję ekranu, to musi korzystać z kiepskiego Carbit Link, a Android Auto i Apple CarPlay są niedostępne. W 2026 roku ma się to zmienić, ma się także pojawić aktualizacja starszych egzemplarzy, no ale obecnie warto brać to pod uwagę. Też aktualizacja ma wprowadzić język polski. System ma standardową funkcjonalność i neutralny projekt interfejsu, jakby przerobić jakiś z tabletu i przez chociażby brak możliwości dzielenia ekranu domowego na informacje z audio, jakieś inne oraz brak wbudowanej nawigacji, zdecydowanie potrzebuje on Android Auto albo Apple CarPlay przy swojej solidnej przekątnej 12,3 cala. Mamy za to spore możliwości personalizacji działania samochodu poprzez rozbudowane menu. System zawiera również panel jednostryfowej klimatyzacji, ale z kluczowych funkcji tylko temperaturą sterować trzeba dotykając ekran, bo za siłę nawiewu czy obieg powietrza odpowiada lista przycisków pod wyświetlaczem. Są one dotykowe, ale jednak oddzielone od ekranu, więc jakiś plus jest. Sporo fizycznych przycisków znaleźć można za to na kierownicy i sprawiają one wrażenie logicznie uporządkowanych, z lewą stroną poświęconą komputerowi na zegarach i prawą stroną telefonowi i systemowi audio. Za tempomat odpowiada wyraźnie wzorowany na twórczości Mercedesa joystick za kierownicą. Zegary są w pełni elektroniczne i oferują jak na takie rozwiązanie skromną funkcjonalność, a przynajmniej ja większej na szybko nie odkryłem. W każdym razie z kierownicy mogłem zmieniać wskazania komputera podróżnego i systemu audio. Tylna kanapa samochodu prezentuje się tak jak widzicie, wyposażona została w rozkładany podłokietnik, a bagażnik ma pojemność 522 litrów. Dostajemy w nim przestrzeń o regularnych kształtach, jednak dosyć wąską w porównaniu z szerokością całego samochodu. Z boku nie ma jakichś praktycznych dodatków, są za to skrytki pod podłogą.
Elektryczna klapa bagażnika jest dostępna wyłącznie w wersji Elegance, ale jest to jeden z nielicznych jego wyróżników wyposażeniowych, bo zdecydowana większość rzeczy, jak dostęp bezkluczykowy, kamery 360 stopni, czujnik deszczu i zmierzchu czy podgrzewane fotele są dostępne od razu w standardzie. Lista wyposażenia podstawowego jest ogólnie długa i nawet bez dopłaty w pełni wystarczająca moim zdaniem, aby przyjemnie to auto użytkować. Dokupywania pojedynczych opcji w jakimkolwiek modelu Bestune nie przewidziano. Nie przewidziano też regulacji kierownicy w drugiej płaszczyźnie przód-tył, ani samościemniającego się lusterka, co przy panoramicznym dachu i innych barierach brzmi dosyć absurdalnie. Poza prezentowanym liftbackiem w ofercie dostaje się także mniejszego SUV-a o oznaczeniu T77, który ma zawsze silnik 1.5 160 koni, taki jak w omawianym głównie na tym filmie modelu. Mniejszy przekłada się na długość nadwozia wynoszącą 450 cm oraz szerokość 184 cm. Kosztuje on 109 900 zł w podstawie oraz 119 900 zł w bogatszej odmianie i mamy tam podobny poziom wyposażenia co w B70, to znaczy dobry już wyjściowo i z kilkoma barierami wymagającymi dopłaty 10 000 zł, bez których da się żyć. Chwilę mogłem przejechać się także większym SUV-em T90, który jest najdroższym modelem w gamie i kosztuje od 129 900 zł, ale nie największym, bo ma długość 472 cm i szerokość 188 cm. W jego przypadku znowu mamy podział na słabszy silnik 1.5 oraz mocniejszy 2.0, przy czym dwulitrowa benzyna ma moc aż 245 koni. W jego przypadku jeździłem ze słabszym silnikiem i muszę przyznać, że różnica w dynamice względem tego, co miałem w liftbacku, jest zauważalna. Poza tym samochód jest zaprojektowany w podobny sposób, to znaczy z dobrą jakością wykonania, wymagających aktualizacji multimediów i neutralnym sposobem prowadzenia, który jest w SUV-ie bardziej ociężały i gorszy niż w przypadku liftbacka, ale biorąc pod uwagę nadwozie jest to zrozumiałe. Ogólnie modele Bestune zrobiły na mnie pozytywne pierwsze wrażenie, to znaczy zdają się one trzymać podobny poziom do innych nowych chińskich marek ze zbliżonymi mocnymi, słabymi stronami, a także kuszącą, biorąc pod uwagę jakość wykonania i wyposażenie ceną. Zatem jest ok, nie ma czym się specjalnie zachwycać, ale jak ktoś myśli o chińskim aucie, to warto Bestune moim zdaniem sprawdzić w jednym z 31 salonów, które mają być otworzone do końca 2025 roku. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z tą marką. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli też nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!